Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Wielu z Was po obejrzeniu kilku poradników dotyczących farb modelarskich prosiło mnie, abym zaprezentował farby akrylowe tym razem od firmy Amo by Mick Jimenez z serii Atom. Wziąłem właśnie taki zestaw Donato. Niedawno prezentowałem Wam również zestaw farb, ale opartych na lakierze od AK Interactive z serii Real Color. A dzisiaj pamiętacie, że malowałem właśnie Fiata w barwach natowskich, barwach polskich. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować właśnie te farby. Zestawy farb są pakowane w zależności od potrzeby, albo w takich pudełkach po 4 sztuki, albo na przykład po 6, ale zdarzają się też 8. Na przykład tutaj wziąłem specjalnie dla porównania zestaw farb dedykowany do współczesnych czołgów amerykańskich, ale mamy tutaj rok 1950-2016. Co prawda wiadomo, że czołgi amerykańskie są malowane dalej w tych kolorach, ewentualnie całkowicie w kolorze piaskowym. Tu mamy na zdjęciu zaprezentowanego Abramsa. Tutaj mamy farby do czołgów NATO, które obejmują również te farby czołgi używane w Wojsku Polskim, takie jak na przykład Leopardy, no teraz Abramsy, następnie K2 i ten zestaw w porównaniu z zestawem AK Interactive zawiera 4 farby. W tamtym mieliśmy NATO Black, NATO Green, NATO Brown, i tutaj dodatkowo nie mieliśmy właśnie koloru piaskowego, co zapewne zauważyliście oglądając na przykład filmy z poligonów, ewentualnie defilat, że niektóre czołgi są malowane zamiast brązowego, są malowane również tym właśnie kolorem piaskowym. Jest zastąpione. I teraz tak, co na pudełku? Na pudełku no to mamy tutaj oczywiście informacje, numer katalogowy producenta. Na górze to samo jest na to color set, co tutaj mamy napis, że jest to farby akrylowe do pędzelka i aerografu. Znajduje się w opakowaniu 4 buteleczki, uwaga, po 20 ml. Już nie po 17, ale po tutaj do tej pory mieliśmy, czy tu gdzieś mam pod ręką, no, zobaczymy. Zwykłe farby właśnie akrylowe Amo są w takich buteleczkach 17 ml. Również farby akrylowe, bo z tego co się orientuję, Amo nie produkuje farb opartych na lakierze. Przynajmniej tak mi się na chwilę obecną wydaje. Tutaj również Amo dedykuje specjalny thinner, jak i również cleaner. Ostatnio widzę firmy stosują właśnie tinnery. Jest on pod numerem 20510. Oczywiście jest też dostępny w sklepie, tak jak te zestawy, czy też inne. Zapraszam do sklepu. I właśnie chciałem przetestować sobie, jak maluje się, bo nie mogłem znaleźć nigdzie informacji na temat, jakie proporcje stosować. Aha, na drugiej stronie mamy tak, że farba nie posiada tego dzióbka kapiącego, transparentne, następnie mamy do pędzelka i do aerografu, jakaś wysoka coś tam siła, przyczepność chyba, następnie, że są nietoksyczne i oparte na bazie wody. Czyli tu mamy bardzo podobnie zrobione, tak jak farby właśnie od na przykład Mission Models, że mamy taką nakrętkę, ale tutaj jest 30 ml farby akrylowej, a tu mamy 20. No i moi mili, zobaczymy sobie, jak te farby sobie radzą. Wyjmę cały zestaw.
Tutaj miałem pytanie od jednego z wspierających mój kanał, że na ten kolor czarny wydaje się taki zbyt blady jakby, tak, wyblakły. No niestety kolory na to, ten czarny szczególnie, nie jest takim bardzo ostrym kolorem. Tu zapraszam do zapoznania się na przykład w internecie ze zdjęciami polskich czołgów, ale nie na paradzie. Na paradzie te czołgi są wypucowane, wręcz bym powiedział, świecą się od oleju rzepakowego. I to może wprowadzać też w błąd, że te czołgi, jest taka różnica, jak się ogląda powiedzmy na filmie Defiladę, czy też jakieś czyste czołgi, tak naprawdę te kolory są troszeczkę taki czarny, jest stłumiony. Zobaczymy jak jest tutaj. Co to ja tu w ręku mam? NATO Black, NATO Green, tu mam NATO Brown, jak i również US Desert Tan. Różnica polega na tym, że w zestawie amerykańskich czołgów mamy tak, właśnie ten Desert, ten Brown, Green, tutaj mamy Olive Green i mamy również Interior lekki Green oraz Matte Black, po prostu inny odcień. Tutaj mamy, powiem Wam, różnica polega na tym, że czarny w NATO to jest 161, tu jest 163, ale jeżeli chodzi tak, NATO Green to jest 0,66, 0,61, 0,9 i tu mamy też 0,9, 0,61, 0,66. Po prostu mamy 4 farby więcej. No to w tym momencie tak, zobaczymy. O, jest kulka. I wezmę sobie na początek właśnie NATO Green. No wolę, mimo to, że to są nowe farby, no to wolę sobie dobrze je wymieszać, bo powiem Wam, nie widziałem tutaj żadnego rozwarstwienia. A na wszelki wypadek. Teraz zobaczymy, czy one są w środku zabezpieczone. Nie, nie są zabezpieczone, tak jak na przykład w przypadku Mission Models, że tam jest ta błonka taka. No i sobie teraz weźmiemy do pojemniczka na przykład trochę farby. Zobaczymy jaka jest gęstość. Myślę, że pod kątem pędzelka gęstość jest bardzo dobra. Wezmę, wytrę dziubek. Do aerografu bym się tego nie odważył wlać, ze względu na to, że bałbym się, że po prostu zatka mi się. I użyjemy tutaj sobie 2-3 krople tego Thinnera. Za pomocą nadal tego troszeczkę przygrubego pędzelka sobie wymieszamy tą farbę. No tu można, sorry za to, że powiedziałem przy farbach AK, że dałem proporcję 60:30, no gdzieś 10% umknęło. No i zobaczymy. Do malowania użyję tutaj sobie oczywiście aerografu Galerii. Sprawdzę też, czy wszystko jest prawidłowo, czy dobrze jest umyty po wczorajszych moich malowaniach. Tutaj coś widzę, szybko złączka. Coś szybko złączka szwankuje. No i wlewam sobie farbę. Tyle farby na razie mi wystarczy. Wezmę sobie jakiś kartonik. Tutaj akurat jest kartonik i zobaczymy jak sobie maluję. No powiem Wam, że na razie jest wszystko ok.
ale to jest mała ilość farby i sobie porównamy przy okazji różnicę właśnie w zieleni. Mi niestety przeszkadza w farbach, jeżeli chodzi o farbę AK, to niestety mi przeszkadza tam zapach tej farby. I po prostu ja wolę mieć, większość z Was, ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że ja preferuję farby akrylowe. No i powiem Wam, zwróćcie uwagę, ja może sobie tutaj pomaluję delikatnie ten wczorajszy kolor, bo tę filmę dzień po dniu nagrywam. Więc powiem Wam, że odcienie nie odbiegają od siebie jakoś kolosalnie. Pamiętajcie, że tu malowałem na biały kolor, tą zieloną, a tu zieloną na zieloną maluję. Więc może być mała różnica w odcieniu ze względu na to, że no po prostu te kolory jednak no tutaj mamy, tak? Pokazane właśnie na białym kolorze. Tutaj może tą krawędź jeszcze plandeki pomaluję. Jak wygląda powierzchnia malowanego przedmiotu? Jest ona bardzo gładka. Nie ma żadnego takiego jakby piaskowego takiego nalotu. Nie jest chropowata, o w ten sposób. No więc powiem Wam, teraz tak, jak z precyzją takiej farby, zobaczymy. Tutaj oczywiście powiem, że kompresor jest ustawiony na 15 PSI. Jak widzieliście, tutaj jest rozcieńczenie powiedzmy 60 do 40, czyli 60% farby, 40% tinera. No i jeżeli chodzi o precyzję, pamiętajcie jedną rzecz, że ja maluję na Mobiusem i tutaj może być sprawa, że na Waszych aerografach innych firm, na przykład niektórzy może używają troszeczkę słabszej jakości aerografów i może być tak, że trzeba będzie tą farbę, no, ja też używałem słabszych aerografów, miałem Adlery na przykład, no bo powiem Wam, wychodziłem z założenia, że po prostu inaczej, no po prostu na przykład aerograf tego typu, ewentualnie, bo ten jest dużo tańszy od na przykład HS-ów czy innych aerografów i powiem Wam, że no szkoda mi było pieniędzy, ale co się namęczyłem, to moje. Więc zobaczymy teraz, wypryskam tą farbę, co tu zostaje w środku. Czy coś tu jeszcze leci? Nie, nie leci. I zobaczymy teraz, jak działa ten płyn, bo tu jest płyn, który ma 60 chyba mililitrów. Tak, 60 mililitrów. I powiem Wam, że czekam teraz na informacje od kolegi Mariusza, ale nie tylko, którzy rozpoczęli przygodę z farbami firmy Mission Models. I ja zauważyłem, że tam jak wlewam thinner, znaczy Thinero Cleaner, tak, czyli ten płyn, to praktycznie mam aerograf w środku czysty przy wydmuchaniu farby z cleanerem. W ten sposób sobie maluję, czyszczę aerograf. Tu sobie jeszcze tak delikatnie na wstecznym, ale nie polecam tego wstecznego, powiem Wam, ze względu na to, że może się Wam farba cofnąć poza pojemnik na farbę, poza kieliszek i igła może być zanieczyszczona. Dobrze, kawałek sobie wezmę ściereczki.
No niestety będę musiał, wydmucham to, co tu jest. No i zobaczymy sobie teraz farbę, o właśnie, czarną. Więc wezmę sobie, wymieszam farbę czarną. Na razie tutaj sobie odstawię. Mam drugi pojemniczek. I tu sobie zrobię proporcję, posłuchajcie, pół na pół. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No powiem wam, jest troszeczkę chyba gęstsza od farby zielonej. No, trzeba patrzeć na kolorystykę też. Ale nie widzę, żeby to była jakaś bardzo czarna taka farba. I tutaj też raz, dwa, trzy, cztery. A, wiecie co? 4 krople dam rozcieńczalnika. Zaraz sobie... Tak, nie jest to taki bardzo czarny. Jest ta farba, kolor, ten odcień czarnego jest taki przytłumiony. Zaraz tutaj gdzieś pomaluję. No tutaj wygląda na czarny, ale patrzę na to, co tu jest, no to nie jest to taki czarny, taki ostry, bardzo mocny, ciemny kolor. Zobaczymy sobie, jak właśnie tak, on nie jest taki bardzo czarny, jaki znamy z reguły kolor. A gdzie jest Fiat? A tu jest Fiat. Zobaczymy sobie, no jak ta kolorystyka. Bardzo powoli. Tutaj troszeczkę za mało farby na samym tym. Powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, czy nie jest troszeczkę za bardzo rozcieńczony ten czarny? No zobaczymy. No widzicie, z jednej i z drugiej strony ten kolor, ja nie daję tej dużo tej kolorystyki czarnej. Ale tu dam jeszcze więcej farby. Tak wygląda ta farba po nałożeniu. I żebyśmy mieli... Tak, pomaluję też z drugiej strony tutaj czarnym kolorem. Ale póki co to sobie tutaj zrobimy takie odcięcie czarne od brązowego. Na zadaszeniu, na dachu właśnie w ten sposób zrobimy. I teraz zobaczymy tą precyzję czarnego, jak się tą farbą maluje. Dysza jest 0,2. Ja troszeczkę tu przykręcę powietrze. Zobaczymy, jak on się spisze na dokręconym powietrzu. No, wygląda w ten sposób.
Dobra, to mamy teraz, myjemy sobie i wiecie co, ja do umycia zobaczymy jedną rzecz. Ja do umycia zastosuję sobie pióra. Zobaczymy, czy przypadkiem, a najpierw wiecie co, sprawdzę, może nie w aerografie, czy ten, o właśnie, tu sobie wleję rozcieńczalnikę, to znaczy zmywacza od firmy Pure. No i zobaczymy, czy przypadkiem, bo no na przykład mamy pióra, tak, zabrakło nam cleanera od Amo, tego dedykowanego do farb. No i powiem wam, że bardzo ładnie umył. Co do zapachu, bo zaraz będziecie się pytali o zapach. Jeżeli chodzi o farbę, dobra, przez tą dziurkę to gucio czuć. Jest delikatny zapach, no ale to trzeba nos do butelki wsadzić, czyli nie ma takiego czysto akrylowego, powiedzmy, zapachu, praktycznie bezzapachowego. No tak, rozcieńczalnik jest intensywniejszy w porównaniu do zmywacza. Tak, ten jest intensywniejszy. Nie wspomnę o lakierach. Więc tutaj jest najsłabszy. Jeżeli chodzi o pióra, on ma też pachnie, ale ma dużo przyjemniejszy zapach. Tak jak kiedyś tutaj powiedziałem, taki egzotyczne owoce. W takim razie tak, mogę śmiało do aerografu, do zmycia nalać aerografu Pure i tu sobie go przepłuczę. Ja z tym cofaniem, wiecie co, to jest naprawdę, powinienem się tego oduczyć. Tu sobie wezmę ściereczkę, chusteczkę papierową. Nie zostawia, akurat nie, te chusteczki nie zostawiają żadnych, powiedzmy, takich włosków. No, jest naprawdę zalecana wymiana. O. No i tu sobie schodzi. Aha, ja zakręciłem tutaj powietrze. O, teraz dużo lepiej. No i widzimy, już wszystko zeszło z aerografu. Mamy czysty aerograf. Warto zawsze przedmuchać. No i teraz sprawdzimy sobie brązowy kolor, jaka jest gęstość w ogóle tej farby, bo widzę, że są delikatne różnice w gęstości. No i mamy brązowy. 5 kropelek. Dwa, 3, 4. Czyli 5 kropel farby, 4 tinera. Widzimy, że farbka jest rzadka. Bezpośrednio z butelki farbka jest idealna do nałożenia na mokrą paletę i można spokojnie pędzelkiem malować. Jeżeli chodzi o malowanie, ja wolę na przykład wlewać mniej farby do kieliszka, ze względu na to, że po prostu zawsze mogę tą farbę dolać. Dobra. No i sobie tutaj będziemy teraz malować troszeczkę przykręcę, bo mam wrażenie, że jest za bardzo dmucha.
w takim stylu wrześniowego malowania, w pasy w ten sposób. A tutaj posłuchajcie, pomaluję częściowo brąz na brąz i zobaczymy. No jest troszeczkę jaśniejszy ten brąz od brązu, jeżeli chodzi o Real Color, więc tu jak zauważycie, wiecie co bardziej mi się podoba, zbliżony chyba do polskiego brązu jest ten właśnie o numerze 20061 w ten sposób. No taki na szybko kamuflaż w pasy, tak, tutaj mamy tego typu kamuflaż tak położony, więc powiem wam, a na dachu sobie zrobimy, znaczy na plandece, tak. Oj, coś mi ręka drży. O, coś takiego sobie pomalowałem. Takie proste linie. Ten model i tak pójdzie do przemalowania. Jest bardzo cienka warstwa położona. Moi mili, bardzo przyjemne farby w pracy. Też proporcje wam napiszę w komentarzu, znaczy pod filmem, w opisie filmu. Porównanie. To są farby Atom akrylowe. To są odcienie od firmy. Widzicie, że tu jest dużo ciemniejszy ten brąz. Tu macie porównanie. Zaraz, gdzie jest moja magiczna różdżka? A, tu jest. Tu macie od Real Color AK. Tu macie pokazany brąz, który jest nałożony na brąz od Atoma, na brąz od AK, czarny od AK, no i tu macie czarny, tak samo taki stłumiony od firmy. Tu macie całość pomalowaną właśnie farbą od Amo by Mick Jimenez, farbami z serii Atom. I teraz tak, posłuchajcie, to jest dedykowany thinner cleaner, ale jak widzicie użyjemy na przykład do czyszczenia cleanera od pióra, nie ma żadnej różnicy, a jeszcze zerknę sobie, wezmę rozpuszczalnik, czyli rozcieńczalnik od pióra. No tu jest bardzo rzadka już ta farba się robi, ale tutaj sobie pozmywamy. Teraz sobie zobaczymy, jak taką rzadką farbą można pomalować, jak ona kryje. Tylko pamiętajcie, to jest zalakierowany karton. Ale powiem wam, że mimo takiego rozcieńczenia kolor czarny praktycznie jest zakryty, tylko że to nie jest plastik, tylko zalakierowany dość grubą warstwą właśnie ultramatem laki, też od Amo. Jeżeli ktoś boi się na przykład, żeby taki biały nalot został po lakierze od Amo, czy też Vallejo w małych butelkach, to laki jest naprawdę bardzo dobry, jest bezbarwny i bardzo matowy jest. Moi mili, bohaterami dzisiejszego filmu były farby od Amo by Mick Jimenez z serii Atom. Prezentowałem wam 4 kolejne kolory do malowania pojazdów NATO. Oczywiście jest masa innych też farb. Buteleczki 20 ml. Najlepiej tutaj przy 15 PSI malować.
Proporcje to mniej więcej możecie dać 60 do, na przykład 70-30, spróbujcie 60-40 albo pół na pół. To zależy też od Was, jaki efekt chcecie i od Waszego oczywiście aerografu. Czy to będzie Mobius 0,2, czy na przykład Mobius 0,2, 0,3, ewentualnie może być jeszcze 98D, który jest dedykowany dla modelarzy malujących 3,5, 4,8, tamten jest rewelacyjny, ma 2 dysze, więc mogę śmiało polecić, posłuchajcie, zawsze, jeżeli coś nie wyjdzie, zawsze można przemalować, oczywiście farbą podkładową i kamo nałożyć jeszcze raz, tak? Naprawdę, tylko cieniutkie warstwy trzeba kłaść, to są dość cienkie warstwy, zresztą możecie zwrócić tutaj na burtę, idealnie odwzorowany jest nadal detal na tej burcie, nic nie jest zalane. Praktycznie bezzapachowe farby, jeżeli używamy tylko tej dziurki, przez tą dziurkę. Jeżeli chodzi o malowanie, na przykład płyn ten do czyszczenia i rozcieńczania, ma troszeczkę zapach, ale spokojnie w domowych warunkach, przy lekko uchylonym oknie możecie malować, nie jest to broń chemiczna, więc spokojnie polecam Wam. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia, zobaczenia.